Witam kochani, dzisiaj będziemy piekli boczuś. Mamy tutaj kilogram, może tak kilogram 10 takiego boczusia. Przygotujemy sobie teraz do niego smarowidło. No i robimy sobie smarowidło. Dajemy oleju tak gdzieś, no chciałabym dać tak łyżkę, dwie może łyżki, a tak wszystko na oko kochani robię. Tak, 2 łyżki oleju. Łyżeczkę soli, znaczy 2 połówki, to będzie łyżeczka. Trochę pieprzu, pieprz zawsze musi być. Tutaj nam się kończy już przyprawa, czosnek prażony. To już to chyba wszystko wsypię. Tak, gdzieś z pół łyżeczki, może ciut więcej. Damy też czosnku granulowanego troszkę. A tutaj mamy ostrą paprykę z przyprawami, też troszkę damy. Cajun. Będzie na pikantnie. Plus jeszcze damy czerwoną, ostrą paprykę też. Będzie na pikantnie. No i ostatnia przyprawa, znaczy przedostatnia, bo jeszcze damy majeranek. Pędzona, słodka papryka. I jeszcze damy majeranku trochę. I to wszystko, co nam potrzeba. Wszystko wymieszam dokładnie i zaraz będziemy nacierać nasz boczuś. Tylko najpierw go jeszcze pokroimy, natniemy. I smarowidło gotowe. Troszkę ponacinam ten nasz boczuś, tą skórkę, żeby go lepiej natrzeć, żeby smaczki sobie tam weszły do środka. Tak troszkę ponacinam, taką kratkę zrobię. I w drugą stronę. To przecinęło mi się tutaj. To już nie sprawdzam, bo się nie wszędzie przecięło. I teraz w tą stronę nacinam. I tak. Tu się nie chce tak dokładnie przeciąć. A może być tak. Tutaj jeszcze nie jest przycięty, ale to nie szkodzi. Nie musi być tak dokładnie ponacinany. Tak mniej więcej, żeby właśnie można było wkładać właśnie to smarowidło, natrzeć to wszystko. A ten zostawimy sobie już tak. O, teraz go ponacieramy fajnie. Tam do środka. I tak cały natrzemy. Troszkę z drugiej strony. Myślę, że wystarczy, prawda? O, wygląda super. Tak, cały jest natarty. Potem i tak jeszcze w trakcie pieczenia go posmarujemy jeszcze czymś pod koniec właśnie pieczenia. Teraz przełożę go do naczynia, w którym będziemy piekli i zostawimy na godzinkę. Dałam troszkę oleju na dno naszego naczynia i wkładamy boczuś. Och, przepraszam, on będzie tą stroną pieczony, w ten sposób. Tak już układam go tak, jak będzie pieczony. Jeszcze to powkładam, co zostało. I zostawiamy na godzinkę. Przykryję i tak w temperaturze pokojowej zostawiamy. Piec nastawiony na 180 stopni i wkładamy nasz boczuś na 90 minut. Daję taką łyżeczkę miodu. Łyżeczkę miodu i sos sojowy. Sos sojowy tak, może łyżkę. To wystarczy. Bo chcemy jeszcze na koniec
sobie posmarować ten nasz boczuś. Za chwileczkę. Za chwileczkę go wyjmiemy z pieca i posmarujemy jeszcze właśnie tym smarowidłem, czyli soja sos i miód. Dodam jeszcze trochę sosu. Kochani, minęło 1,5 godziny, wyjęliśmy boczuś, a tutaj mamy łyżeczkę miodu i trochę soja sosu, tak? Może więcej jak łyżkę. Chcemy posmarować sobie właśnie ten boczuś. Tak poleję. I będziemy zapiekać jeszcze 15 minut. Kochani, nasz boczuś prawie się upiekł 2 godziny. Tak wygląda, chrupiący. Teraz go bym chciała przełożyć na półmisek. O, złapię tak. O, udało się. I czekamy, aż przestygnie. Wyjmy nasz boczuś, przestyga akurat. Teraz pora, żeby go skosztować. Mięciutki. Ja, kochani, nie mogę się doczekać. Ale mięciutki. Skórka chrupiąca. Uwielbiam boczuś. Na razie tyle, bo chcemy spróbować. Próbujemy. Musztardki nałożę tutaj. Obok. Proszę, twój widelec. Dziękuję. Potrzebujesz nożyk może, żeby ukroić. Nie, kochani, jest ok. No, kawałeczek sobie. Ja sobie tylko chcę spróbować. Boczuś mięciutki. Pokazać tylko noża nie potrzeba. naszym widzom, jak on pięknie wygląda. Kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Mięciutki, Ja fajny. tak bardzo lubię boczuś, że się za niego zabieram. A do tego Trzymajcie mamy się. chlebuś. Trzymajcie Na razie, się, kochani. smacznego. Chlebusie, miałam chlebusia trochę. Swojski chlebek. Do tego zawsze musi być. Nie ma nic O, lepszego. jaki dobry. Pycha. Smacznego. Mm.